Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Jeepa Gladiatora. Już sama nazwa powoduje gęsią skórkę. Gladiator. Jeep to jednak potrafi tworzyć dobre nazwy. Chociaż w historii motoryzacji był już inny pojazd o nazwie Gladiator. Tam to jednak marka ma jeszcze lepszą nazwę. Gaylord Gladiator. Przyznacie, że niezłe połączenie. Sprawdźmy więc, czy samochód jest też tak dobry jak nazwa. I mówię tu o Jeepie oczywiście, chociaż Gaylorda też bym stestował. Gladiator to nic innego jak wersja pick-up legendarnej już terenówki, jaką jest Jeep Wrangler. Chociaż nazywanie go pick-upem jest nieco na wyrost, bo ja bym go nazwał terenówką z paką, ale później do tego wrócę. Tak naprawdę patrząc na Gladiatora od przodu jesteśmy pewni, że patrzymy na Wranglera, a dopiero jak się wychylimy, to widzimy, że coś tu nie gra. Coś tu nie gra, bo auto jest gigantyczne, a jego długość to niemal 5 metrów i 60 centymetrów. To najdłuższy pick-up na naszym rynku. I przez tą swoją długość Gladiator czasem wygląda nieco pokracznie, bo jest za wąski, a za długi. Czasem miałem wrażenie, że ktoś go ulepił w garażu z dwóch. Ale i tak podoba mi się. Podoba, bo zachował wszystkie te swoje jeepowe elementy. Jest kanciasty, ma wielkie nadkola, ma charakterystyczny grill, ogromny przedni zderzak, który swoją drogą jak chcecie jeździć w terenie, to lepiej zmienić na krótki, czy ma też te zamki od maski wystające. I co ciekawe, ta maska wciąż nie ma zamka prawdziwego, czyli maskę każdy może sobie otworzyć, nawet jak wasz samochód jest zamknięty. I teraz proszę wszystkich o przyciszenie, bo będzie głośno. Jak widzicie, warto mieć alarm, czy to w Gladiatorze, czy we Wranglerze. Wróćmy więc do wyglądu. To, co też mi się podoba w Gladiatorze, to ten wlot na masce, prezentuje się świetnie. W ogóle to wygląd Gladiatora możemy dość łatwo zmodyfikować, czy tam odelczyć. Nie do końca wiem po co, ale w samochodzie możemy zdjąć dach i to zarówno z przodu, jak i z tyłu, zdjąć drzwi, czy położyć przednią szybę. Są nawet specjalne miejsca na szybę po to, żeby się ona nie obiła i nie stłukła, a pod tylną kanapą jest dedykowane miejsce na klucze i na śruby. Jak widzicie, u mnie ktoś się nie bał i zabrał klucze. Niestety też trafiłem na taką pogodę, że ciągle padało, stąd też poza zdjęciem dachu z przodu nic więcej nie robiłem. Bo i w sumie nie miałbym co z tym wszystkim zrobić, ponieważ dach przedni idealnie pasuje na pacę, jeden za drugim, ale już żeby schować tam dwie pary drzwi czy tylną część dachu, to nie ma szans. To znaczy, szanse może i są, ale wszystko by się porysowało. Na szczęście, dobry znajomy z motofilmu miał wcześniej tego samego Gladiatora i porobił trochę świetnych zdjęć z upalania odelżonego Gladiatora w terenie. Wygląda to świetnie, ale mówię, w polskim klimacie nie widzę sensu takiej jazdy. Zresztą, w innym klimacie chyba też nie, bo w teren tak bez sensu, błoto wpada nam do środka, a krzaki rysują nam ciało. Może wy wiecie po co to? A ja zajmę się w tym czasie paką. Paką, która ma wymiary 153 cm długości oraz 144 cm szerokości, ale w najszerszym miejscu, bo pomiędzy nadkolami mamy 113 cm. Do tego paka jest przykryta bardzo fajną, taką segmentową roletą, znacznie lepszym moim zdaniem rozwiązaniem niż taka rozsuwana, bo te rozsuwane zawsze się po jakimś czasie psują. Po prostu wchodzi tam piach i się zawsze blokują i zacinają. Chociaż z tego co zauważyłem, to ta paka też ma wadę, bo delikatnie przecieka w dużym deszczu. I od razu powiem, że ten dach, który się zdejmuje, nie przecieka. Na pace jest też gniazdo 230 i to by było tyle z zalet. Co więcej, auto ma przeogromną wadę, przez którą ciężko nazwać Gladiatora pick-upem, a mianowicie ładowność. Ładowność Gladiatora to zaledwie 556 lub 613 kg. Odliczcie od tego kierowcę o masie około 80-90 kg i ledwo zostaje wam pół tony. A jakby weszło tutaj 4 chłopa po 80-90 kg, to z ładowności zostaje nam 200-250 kg. Beznadziejny wynik. To samo tyczy się ciągniętej przyczepy, bowiem większość pick-upów może ciągnąć 3,5 tony, ale nie Gladiator. Ten dzik może pociągnąć 2,7 tony z hamulcem i 750 kg z hamulcem. Tak jak mówiłem, słabo jak na pick-upa. Ale to nie jest pick-up, to jest terenówka z paką. Świadczy o tym właśnie budowa zawieszenia, gdzie z przodu i z tyłu mamy zawieszenie Dana, które świetnie sprawdza się w terenie, ale niestety ma znacznie mniejszą ładowność. I zawieszenie, jak i sama budowa Gladiatora pozwala na bardzo duże modyfikacje. Lift, czyli podniesienie zawieszenia, większe koła, czy nawet zwiększenie kątów natarcia poprzez wymianę chociażby wspomnianego wcześniej przedniego zderzaka. Swoją drogą, nawet w serii Gladiator ma naprawdę niezłe kąty, gdzie natarcie wynosi aż 41 stopni,
Zjazd 25 stopni, a rampowy 18,4 stopnia. Prześwit Gladiatora to 253 mm, a głębokość brodzenia to 760 mm. Są to naprawdę bardzo dobre wartości, jak na seryjne auto i to z takim tylnym zwisem. No i Gladiator ma niesamowity napęd z blokadami i reduktorem. To, co też jest ważne, to mamy ustawienie napędu 4x4 auto, czyli auto samo dopina nam przednią oś, jak poczuje uślizg. Dzięki czemu ciągle możemy jeździć z napędem na 4 koła, a to wcale nie jest takie oczywiste, bo bardzo dużo pick-upów nie może jeździć po asfalcie z napędem 4x4. Gladiator w trybie auto, czyli automatycznym, może. Dobra, ale wróćmy jeszcze do wnętrza, a potem ponownie porozmawiamy o właściwościach jezdnych i osiągach oraz silniku. Wsiadamy do tyłu, gdzie niestety, klasycznie jak to w większości pick-upów, siedzimy nieco zbyt pionowo. Miejsca jest nawet wystarczająco, ale na dłuższą metę jazda tam z tyłu jest mało komfortowa. Zresztą, już samo wsiadanie wymaga nieco gimnastyki i jest mało komfortowe, bo auto ma dodatkowy próg, ale ten próg jest niewiele niżej niż próg auta, przez co naprawdę ciężko się wsiada. Dobrze są te rączki, to przynajmniej jest się czym podciągnąć. Z przodu podobnie, chociaż tu jest najwygodniej. Fotel ma zerowe trzymanie boczne, ale jest całkiem wygodny. No i fotel nie jest elektryczny, co raczej w aucie terenowym jest jasne. Jakby się wlała tu woda, to jest mniej rzeczy, które się mogą popsuć. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Deskę, która jest identyczna jak we Wranglerze i która jest świetna. To znaczy, jest świetna, bo ma taki surowy charakter, który do Jeepa, Wranglera i Gladiatora pasuje idealnie. Tak samo jak i materiały, które są twarde jak kamień i ma się wrażenie, że wszystko można w środku myć myjką ciśnieniową. No i są świetnie spasowane. Marki premium powinny się od Jeepa uczyć. Tutaj nic nie skrzypi. Tak samo jak i inne marki powinny się uczyć ergonomii. Wszystko jest na wierzchu i każda ważna funkcja ma duży fizyczny przycisk. To mi się podoba. No i nie ma piano black. Jak w prawdziwej terenówce mamy też dwie wajchy na środku. Jedna to skrzynia biegów, a druga to skrzynia od napędów. Jeep ma też kolorowy, dość spory ekran z systemem, który jest znany jeszcze z czasów FCA i działa on w miarę dobrze. Mamy też tam kilka dodatkowych wskazań terenowych, jak i możemy tam wyświetlić kamerę cofania. Jakość kamery niestety jest słaba, ale i tak przy tak długim aucie przydaje się bardzo. A, i jest też funkcja czyszczenia, która nie działa. No cóż. Zegary w Jeepie są klasyczne, czyli mamy po bokach okrągły obrotomierz oraz prędkościomierz, a na środku pomiędzy nimi mamy komputer pokładowy. W kabinie jest też parę schowków, ale w większości dość małych. Dobra, to pora na silnik, bo dużo już mówiłem, ale o silniku nic. A jest o czym mówić. Otóż pod maską Gladiatora może pracować tylko jeden silnik i jest to 3-litrowe V6 Turbo Diesel. Tak jest, jeden silnik, ale za to jaki. 264 konie oraz 600 Nm. Szkoda tylko, że kultura pracy tego silnika jest dość przeciętna i ja w życiu nie powiedziałbym, że jest to V6. I pod maską, i w kabinie brzmi jak rzędowa 4. Ale ma znacznie więcej mocy i momentu dzięki większej pojemności i to do tego stopnia, że auto jest cudownym driftowozem. Co prawda na suchym aż tak samo nie pójdzie mocno slajdem, ale niech tylko będzie trochę szuterku albo będzie mokro i będziecie mogli walić ronda bokiem.
Widok lecącego ponad 5,5 metrowego gladiatora bokiem, no robi wrażenie. A, i auto pali kapcie jak szalone, nawet na suchym. Oczywiście możemy przełączyć napęd na 4x4 auto i wtedy już tak bokami nie polata. A to jest o tyle fajne, że nawet jadąc te 70-80 km na godzinę w deszczu, jak depniemy mocno gaz, to czujemy, jak zaczyna nam uciekać tyłek. Naprawdę trzeba uważać, chociaż fakt, ja miałem już nieco zniszczone opony. Pora w takim razie sprawdzić osiągi, bo katalogowo powinno być 8,6 sekundy do setki. Wynik to 8,8 sekundy, czyli bardzo ładnie jak na 2,5-tonowego kloca. Kloca, który też w miarę przyzwoicie pali. W mieście miałem wyniki na poziomie 10-11 litrów, a przy 120 8,5-9 litrów. Gorzej jest przy 140, bo tutaj jest to już 12 litrów, ale to przez tą aerodynamikę, bo skrzynia jest dobrze zestopniowana i przy 140 jest 2200 obrotów. Bak paliwa ma solidne 71 litrów. A jeszcze wracając do skrzyni biegów, to jest to klasyczny 8-biegowy automat ZF, który ma wystarczającą reakcję na gaz. Naprawdę nie jest źle jak na pick-upa, czy tam terenówkę z paką. Dużo gorzej jest z układem kierowniczym, który jest dość pływający jak i całe auto. Czasem ma się wrażenie, jakby się było na statku, bo jednak brakuje tutaj precyzji. Ale to ma też swój urok i to tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia się. Nikt przecież tym autem nie będzie jak najszybciej pokonywał krętych asfaltowych zakrętów. To auto służy do efektywnego pokonywania jak najcięższego terenu. I tutaj sprawdza się rewelacyjnie. Jakbyśmy jechali jakimś tym starym modemem. Tak jak mówiłem, mamy napęd 4x4 z reduktorem i blokadą mostu i to wszystko oczywiście w połączeniu z nieźle działającą, bardzo silną kontrolą trakcji. Auto aż całe podskakuje, jak chcemy wyjechać z grząskiego terenu, ale daje radę. Oczywiście problemem jest ogromny zwis tylni i duży rozstaw osi, ale jak na pick-upa czy tam terenówkę, która wygląda jak pick-up, no to jest i tak świetne. No i tak jak mówiłem, Gladiator jest świetną bazą na jeszcze lepsze auto terenowe. Większe koła, wyższe zawieszenie, inne zderzaki, to wszystko tutaj można zrobić. Szkoda tylko, że to aż tyle kosztuje. Do tej pory uważałem Gladiatora za dość bezsensownego pick-upa, którego i tak bym chciał. Po zobaczeniu ceny uważam, że jest jeszcze bardziej bezsensowny, bowiem jego cena zaczyna się od 328 tysięcy złotych za odmianę Sport lub od 376 tysięcy złotych za odmianę Overland, czyli taką jak ja testuję. Jest bardzo, bardzo, bardzo drogo. Przykładowo, Wrangler jest nieco tańszy, bo startuje od 325 tysięcy złotych za Saharę lub 334 tysięcy złotych za Rubicona. Z tym, że Wrangler ma tylko benzynę 2.0 turbo, a Gladiator ma wspaniałego diesla 3.0 V6. W zasadzie to Wrangler też jest już bardzo drogi. To jak jesteśmy jeszcze przy drogich i nieco bezsensownych pick-upach, to nie sposób nie powiedzieć o Fordzie Rangerze Raptorze, który to kosztuje minimum 263 tysiące złotych z dieslem 2.0 o mocy 210 koni lub 307 tysięcy złotych z 3.0 V6 biturbo benzyną. Z tym, że są to ceny netto, bo brutto jest to kolejno 323 tysiące oraz 378 tysięcy złotych, czyli cenowo jak Gladiator. Jeep Gladiator to najbardziej bezsensowny pick-up na rynku, przebija nawet drugiego, mojego ulubionego bezsensownego pick-upa, czyli Forda Rangera Raptora. Gladiator jest wielki, największy na naszym rynku, a z drugiej strony ma ładowność najmniejszą na rynku. Wygląda nieco jak sklejony z dwóch, a wymiary przeszkadzają w normalnej jeździe po mieście. No i jest super drogi, jak na pick-upa czy tam terenówkę z paką. Z drugiej strony ma świetnego i mocnego diesla pod maską oraz konstrukcyjnie jest to Wrangler, a to oznacza wręcz nieograniczone możliwości przebudowy. Właściwości terenowe też są cudowne. Najbardziej mi szkoda, że ten silnik nie jest u nas oferowany we Wranglerze, bo to byłby naprawdę ciekawy zestaw. Cześć! A jakbyście chcieli jeszcze bardziej bezsensownego Gladiatora,
to trzeba się udać na zakupy do Stanów Zjednoczonych. Tam jest firma Hennessy, która robi gladiatora z V8, który ma, uwaga, 1000 koni. Tak, 1000 koni. Hell yeah!